Widzicie, jak sobie zrobiłam. Umówiłam się na wino, na odbiór wina i teraz muszę czekać na nic, to się przynajmniej pomaluje. Taka granica teraz. Pamiętacie, jak to było? I dzisiaj zrobimy zakupy w polskim sklepie w Bułgarii i jest tutaj duża zatoczka. No, to teraz ja rozumiem, czemu tu kierowcy jeżdżą. Każdy, kto sobie tam narzeka bardzo mocno na Unię, no to powinien jak przyjechać przez tą Rumunię taką właśnie tutaj, nie turystyczną, tylko tą taką prawdziwą, normalną. Wydaje mi, że tutaj kradną i teraz... Mamy te pauzy? O, już. Jeszcze nie wypisałam. Muszę teraz opisać w sumie, bo ja już siebie znam, wiem, że jak nie opiszę. Zawsze mam źle zegarek nastawiony, zawsze jest pół dnia do tyłu. Póki co jest jeden paragon z trasy, nie ma źle. Trzeba zobaczyć. Pieski tam gdzieś widzicie, nie weszły pod koła. Widzę jednego, a drugi widzę. Gdzieś też powinien być, ale... No też nie. Czarnej suki nie widzę, no nic, zakładam, że tamten odbiegł. Ona też. Jedne pieski wróciły jeszcze na to miejsce, gdzie stałam, ale patrzcie, tutaj nie ma żadnych domów wokoło, nie? My jesteśmy tutaj całkiem na odludziu i no ewidentnie bezdomne. Następnym razem, jak będziemy jechać, to kupię karmę. Będziemy wozić z chowku karmę. Ja dawniej woziłam w ogóle karmę, nie wiem, czy pamiętacie. Woziłam nawet takie te smaczki, takie jakby te styki takie do czyszczenia zębów dla psa. Ale te psy bezdomne w ogóle tego nie tykały. Pewnie przyzwyczajone bardziej do padliny, albo przyzwyczajone do jedzenia kierowców domowego ze słoików, które jest dobre. Ale też mi się nie wydaje, że... Chociaż z drugiej strony, jak żyją przy parkingu, jak ja stanęłam, no to one już od razu były. Więc jednak pewnie może żyją, może są to takie psy, tirowcy. I żyją z tego, co im kierowcy dadzą, a kierowcy jedzą dobrze w sumie. Jak już kierowca nie staje na jakieś ścierwo McDonaldowe na stacji, a staje na takiej zatoczce, no to wiadomo, że sam gotuje. A tutaj też córce są. Chociaż pies, z tego co pamiętam, w kulturze muzułmańskiej jest złym duchem. Dlatego tak dużo tych bezdomnych psów jest na przykład w Turcji, bo te psy są uznawane jako zły znak dla gospodarstwa, zły duch. Tak chyba tradycyjnie po prostu. Natomiast kot dokładnie odwrotnie. Dlatego te koty żyją jak pany w Turcji. I tutaj kotów bezdomnych ani razu chyba ani jednego nie widziałam. Chociaż tutaj wiadomo, że Bułgaria to muzułmaństwa chyba tutaj nie ma. Islamu, natomiast jaka tu jest religia przeważająca? Nie wiem. Pewnie trochę jest grekokatolików, bo widzę mniej, ale widzę te kapliczki. Cmentarze z kolei wyglądają bardziej tak jak nasze, nie takie jak rumuńskie. Także ja tu krzyże widzę jakieś takie rzymskokatolickie, nie wiem. Ale jak jest blisko Turcji stąd, no to też na pewno trochę muzułmanów jest. No ciekawe. Nie mam pojęcia, podpowiedzcie mi, co wierzą Bułgarzy. No dobrze, słuchajcie. No jedziemy. Mamy jeszcze jakieś niecałe 2 godziny do Rumunii. No i wtedy nam zostanie jakieś 2 godziny jazdy przez Rumunię. Mam taki zaznaczony parking, na którym kiedyś stałam, który był spoko i był taki czysty i miał taką nawierzchnię nie szutrową, ale tam nie dojedziemy. Do tego parkingu mamy 5,22, a na dzisiaj mamy jeszcze powiedzmy, że 4,20. Więc tam nie dojedziemy. Godzinę brakuje. Ta 10, co ją zużyłam wcześniej, na 9,16 kiedyś, no to właśnie brakuje jej teraz, bo niestety, ale takie 9,16 no to już od razu wchodzi na poczet 10 godzin i koniec. Także teraz gdybym chciała, to bym musiała zrobić po prostu 3. 10.
ciężarówka. W tej wiosce tutaj po prawej będzie taki, dawniej był sklep. Tutaj zawsze jest dużo dzieci przy drodze. Kiedyś tu stanęłam na trening, ale te dzieci tak tutaj zaczęły biegać, stwierdziłam, różne historie słyszałam o dzieciach w tych krajach. Potrafią przyjść i albo dodajesz cukierka, albo kamień w ręku. Nigdy się z tym nie spotkałam w życiu. Może być to po prostu zmyślona historia podawana. Natomiast stwierdziłam, dobra, jadę na wszelki wypadek. Trochę dalej. Patrzcie, jak tu ludzie mieszkają. Patrzcie, jak jadę, co chwilkę gdzieś leży taki narożnik pod pasy. I stał przed chwilką chłop przy drodze i miał tych kilka narożników w ręku. Chyba po prostu idzie z drogą i zbiera te narożniki. Chyba już się skończyły. Komuś musiała się skrzynka otworzyć na tych dziurach. Ej, może ma? Nie, dobra. Ja też mam przecież narożnik w skrzynce. I musiał gubić, nie wiedząc o tym. Dobra, to jest kolejna przeszkoda w postaci przejazdu kolejowego. Jest taki przejazd, że widzicie, do zera. Przypomnę, że to jest droga krajowa numer 1. Dalsza część narożników była na zakręcie. No, tu kolejny narożnik i to takie, widzicie, fajne. Się dziwić, że chłop zbierał. Sama bym pozbierała. No i co dobre, szybko się kończy, jak sami widzieliście. Znowu wlaki po drodze. Widzicie, generalnie do tego parkingu, który by mi się podobał, jest 240 km, czyli jadąc 80 na godzinę, to potrzeba 3 godzin, ale mi nawigacja pokazuje 4,20. Pewnie jeszcze da się troszkę skrócić, bo tutaj ta landówka, krajówka idzie szybko. Natomiast jak się wjeżdża do Rumunii, tam jest bardzo dużo wiosek, gdzie się jeździ rzeczywiście 50. Więc niestety tam już nie poszalejemy, będziemy jechać przepisowo i trzeba będzie stawiać gdzieś gorzej. Chyba że nawigacja coś liczy. Źle. Ale wątpię. Taka ciekawostka, że tutaj ludzie sobie mrugają światłami. Jak stoi policja, a policji tutaj też dosyć dużo stoi. Aha! Takie coś. To radar.
Już nie raz tu byłam. Widzicie, mi nawigacja pokazywała na wprost, a co mi strzeliło do głowy, żeby skręcić, że ona źle mówi. Tak się człowiek czasami w akcji zagubi, wiecie? Tak skręci, a w sumie sama nie wiem po co. Ja tak widzicie, raz na jakiś czas by skręcić tam, gdzie nie trzeba, ale się szybko wyratowuję i mam szczęście. To najważniejsze. Ostatnie 10 km w Bułgarii. Jedziemy do Rumunii. Na Rowinie to mamy wykupioną na tydzień, do 1, więc dzisiaj jest 29, więc do poniedziałku wieczorem pamiętam była, więc spokojnie zdążymy wyjechać. Więc się udało Rumunię tam i z powrotem obskoczyć za 70 euro. Pamiętacie, jak tu się w korkach stało? W kolejkach do granicy? Już stąd. I nawet jeszcze tam, przed zjazdem. No i zaś policaje. W końcu się doczekali. Zawsze wspominam, jak wjeżdżałam na tę granicę tutaj bułgarsko-rumuńską i byłam już po jakichś 4-5 tygodniach w trasie i byłam w jakiejś takiej, wiecie, na Sycylii byłam, w Hiszpanii, oj. W każdym razie miałam cały schowek wina. Z każdego kraju miałam co najmniej 15 win. Już wracałam do domu, ale jeszcze tą Grecję strzeliłam i w Grecji przywiozłam, znowu kupiłam jakieś tam 3 pudełka wina. I miałam cały schowek zawalony. I zajeżdżam tutaj o 5 nad raną na tą granicę rumuńską. I celniczka od razu się sama obsłużyła i otworzyła sobie schowek z prawej strony, Volvim, który się tak otwiera, a tam ja po prostu z góry wkładałam to wszystko i tam się już nic nie mieściło, ja tylko dopychałam tego wina, poszczególne butelki. I jeszcze jakiś kupiłam alkohol taki twardy i położyłam tutaj. I ona otwiera sobie te drzwi, a tam już leżą chyba 2 albo 3 butelki jakiejś whisky. I zanim ja nie zdążyłam powiedzieć, żeby uważała, jak otwiera tamten schowek, to ona tylko otworzyła, zobaczyła i tak musiała trzymać te wszystkie butelki wypadające. Czy ja dobrze pytam, czy nie? I ta babka mówi: Madame, problem. I to jeszcze w sumie w tym wszystkim nie był największy problem, bo największy problem był taki, że ja jechałam do Skandynawii. Wtedy sobie pomyślałam, okej. Can I pay with This number, right? Yes. How you wanna pay, by card? My card, yes. Thank you. Bye. Dzień dobry. Dobry. Pan bagaż? Bagaż. Nie. Hashish, heroin, pistolet, alkohol. Nie mam. Pasaport. Pasaport. Mam. Pasport. Nie, bo mam. Nie. Ani
Mało paszport. Mam, tego nie wiem. Mam? To nie. Iwona, Tak. Monika. Otworzyć, Co? otworzyć. To nic nie ma. A? To nic nie ma. Alkohol nic. Alkohol? Nie. Wino. Wino? Skol. Skol. 18. 18? No, święta idą. Święta idą. Mówię mu 18. Wiem, mówię. Dziękuję. Mulțumesc. Haide. Vino unde e vino? Unde e vino? Că de e vino? Co? Haide, părăcear. Părăcear. Otworzyć? Aha. Iwona? No? Iwona? Tak. Tak. E? Tak. Ia. Cum se de video în TikTok? Dobra. Unde e? No. Tu jest wino. Kurwa, chciał za cyckę złapać, wiecie? I w szoku, co tu się dzieje? Właśnie wiedział, że tu kamera włączona. No, Przed tobą korek. po prostu dawno takiego czegoś nie doświadczyłam. Coś się odjebało. To, że mi tam łaził i szukał, no to norma, nie? Ej, ale otwiera, a tutaj takie słoik, cały żółty, po zupie dyniowej. Wypukany trochę, ale żółty. Wiecie, jak to wyglądało? Tak, jakiś inny słoik. Ale on na to nie patrzy. On tylko widział cycki. A wiecie, bo na dokumentów nie poskładałam. Dowód tak, ale za chwilkę gdzieś spadnie. Może myślał, że ja się będę bała z tym winem, że 18 to dużo. Chyba się to dużo, ja 50 wiozłam. I w ogóle to jest legalne. Taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że na potrzeby własne to pomiędzy krajami Unii Europejskiej można jak najbardziej przywozić. I to są takie ilości naprawdę duże, których ja nie pamiętam. Pamiętam, że wina musującego jest mniejsza ilość, a wina jest dużo większa. Mi się zdaje, że nie wiem, czy nie właśnie 50 butelek. Ale powiem wam, że to było. Ja się wpakowałam, jak sobie pojechałam na ten pas na wprost do autobusu zamiast na prawo za ciężarówkę. To by goś nawet nie zwrócił uwagi, nie? Uj, dobra, jedź. Powiem wam, że tak się nerwowo śmieję, ale tutaj nic się takiego wielkiego nie stało, natomiast ewidentnie nie powinien takich rzeczy robić. A ja po prostu podniosłam ręce, jak on podniosłem ręce, to on mi otagał. Ja się odsunęłam. Ja nie mogę, co tu się stało? Takie coś to mi się jak 15 rok już jeżdżę. Pierwszy raz mi coś takiego w życiu zdarzyło. Nigdy w życiu nikt sobie tak łapami nie pozwalał. Nigdy. A tu co? Chciałoby się zwalić, że tu kierowcy tacy, a tu widzicie? Celnik na granicy. Kształcony człowiek. Jadę i cały czas myślę, nie mogę tego przeżyć, co się stało. Ja w takiej sytuacji, każdej innej, to bym po pysku waliła. Ale ja byłam tak zaskoczona, w takim szoku, tak bardzo się nie spodziewałam takiego zachowania w tej sytuacji, że po prostu aż nie wiedziałam, coś zrobić i tylko chciałam jak najszybciej stamtąd spierdalać. No po prostu przeżywam już godzinę prawie i nie wierzę, co się stało. Jak taki człowiek może chodzić w mundurze?
Ja to mam tutaj was, ja mogę wam to powiedzieć, a jakaś dziewczyna, która jeździ sama i nie ma żadnych socjali. I mi się zdaje, że jak słyszeliście tamten, któryś powiedział Iwona TikTok. Ona. Tak. Ten może się przez to trochę pohamował. Się kapnął, że nigdy nie wiadomo, nie? Chociaż inteligencji to w tych oczach nie było widać. Ale może chociaż jakaś podstawowa była jednak, taka, wiecie, instynktowna. Że gorącego nie ruszać, bo się można poparzyć. Że ja mu w pysk nie przywaliłam, no. Albo że go tak nie wykopałam z tej kabiny. A jeszcze by się zabiłabym chłopa i co? Miała większy problem, nie? A ja się nastraszyłam. Wiecie, ile ja pysków pobijałam na dyskotekach za takie zachowanie? Nie jeden, ani nie dwa. Iwona, moja przyjaciółka, jest świadkiem. Ale już naprawdę dawno nie musiałam tego robić. A już na pewno nie w pracy. No w szoku jestem. Jestem w gigantycznym szoku. Się dziwić, że kobiety, które doświadczają jakiegoś zachowania około gwałtowego czy gwałtowego, że po prostu nie potrafią się bronić, nie potrafią reagować, bo się nikt tego po prostu nie spodziewa. I to jest po prostu taki szok, że człowiek chce tego uciec stamtąd. Że ja go w pysk nie przewaliłam. Jak ja go kiedyś jeszcze spotkam, ja teraz wezmę jeszcze jeden ładunek na przyszły rok, ja go kiedyś spotkam. O, spotkam. O nie, ja nie będę uciekać z podkulonym nosem. Ja go spotkam następnym razem. Ich tutaj nie ma nie wiadomo nieskończonej ilości. Oni tu w kółko pracują. A był tak charakterystyczny z tymi krzywymi i brudnymi zębami brązowymi, że się nie da go pomylić żadnym innym. Coś Rumunia świętuje w ten weekend, bo są wszędzie flagi. Jak jechaliśmy w pierwszą stronę, to wieszali flagi. Powiedzcie, co to świętuje Rumunia końcówką listopada. Tak, żeby zmieniając już temat, bo już nie chcę o tym myśleć, ale taki czuję przypływ teraz adrenaliny. Już takie w mięśniach czuję, wiecie? Opóźniona reakcja. Następnym razem będę gotowa. I widzicie, że tą kamerę akurat miałam zaklejoną. Bo tak ostatnio stwierdziłam, że w sumie to tak dziwne. Stwierdziłam, a dobra, zakleję sobie tą kamerę. Bo pomyślałam sobie, że nic. Dobra, jedźmy już na ten weekend. Ej, Matrix się zaciął, bo jedzie już 10 białych ciężarówek. No, w końcu jakaś niebieska, po prostu wszystkie białe, jedna za drugą. No w końcu jakiś kolor. Patrzcie na te widoki. To jest szeroko, płasko. Stado baranów przychodzi właśnie.
pomyć sobie nóżki. Się przestraszyły. A tak z perspektywy dziecka, które pasło krowy, 3-4 krowy i ganiało po pastwiskach, to sobie myślę, że to jest stresujące. Co prawda 2 osoby, ale tych kóz trochę tam było. I po takiej drodze przepędzić, gdzie tak dużo ciężarówek jeździ i nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Większość będzie uważać, a 1 na 1000 się trafi sadysta, co po prostu chętnie po prostu przyjedzie taką kozę, bo stwierdzi, że jej tu nie powinno było być. To musi być stresujące. No i tu jakbyśmy chcieli, moglibyśmy jechać na Belgrad, ale sobie tym razem odpuścimy. I jedziemy dalej na Orsowo. Nie chciałabym mieszkać w takim mieście, z którym idzie taka tranzytowa droga. Patrzcie, co tu się dzieje, nie? Sobota, wieczór i cały czas idzie ruch, nie? I mieszka w takim domu. I tu jakieś zwierzęta, dzieci. Tutaj ludzie chodzą tak ubrani na ciemno, w zmierzchu jak dawniej w Polsce. W Polsce teraz bardzo często ludzie chodzą z kolei tak jak na zachodzie, w kamizelkach odblaskowych z odblaskami, a tutaj notorycznie czarni piesi. W nocy niewidoczni. Słuchajcie, powoli się zbieramy do lądowania. Gdzieś ten nasz parking jest za 800 metrów. Patrzmy, gdzie tu się wjeżdża. Widzicie miejsce. Żeby tu stanąć. Może tam mieć spokój. Jakby było gdzie zawrócić, to bym sobie wcofała, ale powiem wam szczerze, że w taki dzień na prawą stronę cofać to średnio, ale tutaj z kolei widzę dla siebie szansę. Tam są chłodnie, tam nie idziemy. A może tu staniemy między plantykami, pod latarnią. Czy to nie jest zbyt ambitne o tej porze, to nie wiem. No dobra, spróbujemy.
Jak się tak człowiek mocno wyłamie kabiną, to znaczy tą solówką. Aj, czekajcie. Tak się prostuje, wiecie, ciągnikiem jak się człowiek prostuje, to w ostatniej chwili jest więcej po prostu na prostowanie, a to solówka, wiecie. Zginasz się i nagle uderzasz po prostu w sąsiada solówką. W końcu. Pomiędzy tą ciężarówką a drugą jest taka krótka rajka. Ja myślałam, że sobie tak stanę, wiecie, daleko, żeby tamten miał spokojnie drzwi otworzyć. Tak na linii się ustawiłam. Wiedziałam, że tutaj taka szpara ma być, ale jednak nie ma być. It's normal. Proszę? Normal ticket. A jaki jest nienormalny? It's 6 euro normal. Oh, but what's the difference between normal and not normal? So normal. Ah, thanks. O, przepraszam. Ojej. To nie ma. Spadł 2 euro i nic nie ma. Podniosłam Volviego, się znalazło całkiem pod spodem, ale nie do sięgnięcia. Dopiero jak wyjadę. Musicie pamiętać, że będę wyjeżdżać, to żeby wstąpić po te 2 euro. Niby tylko 2 euro, ale jak oni zawsze parking biorą 6 euro, to wiadomo, że każdy grosz liczą. Każde euro. O Jezu. Zakończmy Tahoe. Zakończenie Romania. Teraz tak, obczyjmy toalety. Powiem wam, że trzeba włączyć wybastko, bo tu już jest zimno. To jest raz. 2, założyć czapkę. 3, przydałoby się dzisiaj wykąpać, ale że jestem taka zmęczona, że nie mam siły się kąpać. A 4 to sama nie wiem co. Idziemy do toalety. Pierwsze. I odpoczywamy. Czy ruszamy jutro w niedzielę? Zobaczymy, bo to jest taka trasa, że wiecie, że mam teraz już wyjechane 54 godziny. 56 jest max. A ja chcę zamknąć tą trasę w przyszłym tygodniu. Chyba pojedziemy jutro na noc. Oj, powiem wam, że ta toaleta to będzie wyzwanie. Bo są 2 toalety, ale są tak zorganizowane, że sedesy są od razu przy prysznicu. Zresztą pokażę wam jutro. Więc musiałam długo czekać, bo się tu kierowca kąpał. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Mia Taichi.